Dzisiaj zobaczycie słynne Muzeum Wasa. Jest to najpopularniejsze i najsłynniejsze muzeum w Sztokholmie. O, jakie wielkie. Ale ładnie. Muzeum otwarte zostało 15 czerwca 1990 roku dla ekspozycji okrętu Wasa, wydobytego w 1961 roku z dna morskiego i odrestaurowanego. Jest częścią Państwowych Muzeów Morskich Szwecji. Budynek zajmuje powierzchnię ponad 12 000 m². Ponad dach wystają maszty okrętu, z których najwyższy mierzy 52,5 metra. Okręt Wasa musi być przechowywany w temperaturze od 18 do 20 stopni, żeby zachować go w dobrym stanie. Jaki ozdobiony w ogóle. Masakra. Dosłownie jak z Piratów z Karaibów. Okręt wojenny Wasa został zbudowany w Sztokholmie na rozkaz króla Gustawa II Adolfa. Przy budowie okrętu, która trwała około 2 lata, pracowało 400 ludzi. Statek miał 3 maszty, mógł rozwinąć 10 żagli, wysoki na około 52 metry i szeroki na 69 metrów. Ważył 1200 ton. Nazwę Wasa otrzymał na cześć panującej dynastii. Okręt miał być jednym z najważniejszych okrętów szwedzkiej floty wojennej, liczącej wówczas około 20 jednostek. Wyposażony został w 64 działa, z których większość stanowiły tak zwane 24-funtówki. Tak wyglądał na początku. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Około 10 sierpnia 1628 roku okręt Wasa wypłynął z portu w Sztokholmie. Przy wyjściu z portu w wyniku gwałtownego porywu wiatru przechylił się, lecz odzyskał równowagę. Po drugim podmuchu wiatru przechylił się na bok, a przez otwarte luki do środka wdarła się woda. Okręt zatonął, zabierając na dno od 30 do 50 ludzi. Na początku lat 50. XX wieku prywatny badacz Anders Franzen rozpoczął poszukiwania okrętu. Jego wrak zlokalizował w 1956 roku. 25 sierpnia na linie obciążonej ołowiem wydobył kawałek szczerniałego drewna dębowego. W 1957 roku nurkowie rozpoczęli prace wydobywcze, drążąc przez kolejne 2 lata tunele pod kadłubem wraku w celu przeciągnięcia lin. Wrak udało się ruszyć z dna już podczas pierwszej próby, a podczas kolejnych 16 prób wrak przesuwano po płyciźnie. Następnie uszczelniono miejsca, z których wypadały przerdzewiałe nity. Następnie przystąpiono do jego konserwacji i impregnacji. Patrz jak tu jest zdobiony, masakra. Konserwacja polegała na spryskiwaniu go na początku wodą, a następnie nasączając środkiem konserwującym. Zabieg ten kontynuowano przez wiele lat. Wraz z okrętem Wasa odzyskano ponad 14 000 różnego rodzaju drewnianych przedmiotów, w tym 700 rzeźb. Wszystkie je poddano konserwacji, po czym umieszczono w pierwotnych miejscach na okręcie. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing. Normalnie jak z Piratów z Karaibów.
Wraz z okrętem wydobyto również kości członków załogi oraz ich dobytek, a także 6 żagli, które nie były osadzone w czasie katastrofy. Są to najstarsze żagle na świecie. Tak to wyglądało to z tymi armatami. Takie bydlaki. Dzisiaj Waza jest najpiękniej zachowanym XVII-wiecznym okrętem na świecie. Waza jest jedynym w swoim rodzaju skarbem sztuki. 98% statku jest wykonane z oryginalnych części. Okręt Waza udało się zrekonstruować w 95%. Jego kadłub zachował się w całości, ale musiano do niego dopasować 13,5 tysiąca znalezionych luźnych elementów. O, tu lepiej widać te armaty. No, tu już są w całej okazałości. Tu se zrób zdjęcie. A tu kule tymi strzelamy. Jedyny złoty pierścień, który znaleziony. Tak? No. W całej okazałości. Ale wielki bydlak. Spośród znalezionych przedmiotów eksponowane są m.in. drewniane łyżki i talerze marynarzy, oficerska zastawa z cyny i gliny, sprzęt medyczny oraz monety i inne przedmioty użytku osobistego. Kopie niektórych z nich możecie kupić w muzealnym sklepie z pamiątkami. W Muzeum Waza można też oglądać różne wystawy opisujące historię okrętu. Kilka razy dziennie można skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem w języku angielskim. Dostępne są również przewodniki audio w wielu językach. Tylko tak gipkiem. Dear visitors, now at 10:30 there'll be a guided tour in English around the museum. The guided tour in English will start at the front of the ship by the large windows on the entrance level. Thank you. Tu jeszcze kadłub. Codziennie w kilku językach pokazywany jest film o okręcie Waza i film dla dzieci. Wszystko jest wliczone w cenę wstępu. Taki bydlak wielki. No on nawet nie wypłynął Boro. Wypłynął 1000 metrów niecałe, przepłynął i zatonął, bo był za ciężki i w ogóle nieprzystosowany. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Tu my nie byli chyba. Dobra, idź tam. Pamiątki są tam, na wprost. Ile czasu zostanie, to później jeszcze pójdziemy coś zrobić. A jest ten lew, co u góry jest odwzorowany na złoto, to tutaj jest. A to były takie kolory, takie jak tam było? Czy nie? Tak.
Szok drewna jest. W muzeum odtworzono dla zwiedzających górny pokład działowy i kajutę admiralską. Zwykli marynarze i żołnierze jedli i spali na pokładzie, między działami. I need time to heal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steal. Na koniec zobaczycie piękne ruiny Brachechus, które wznoszą się na skraju klifu, nad jeziorem Water. Posiadłość miała być prezentem hrabiego Pera Brahe młodszego dla jego żony Krystyny Katariny Stenbock. W dowód wielkiej miłości, dziś pozostałości zamku służą za atrakcję turystyczną. O, tam ładnie widać jezioro. Ruiny takich posiadłości to coś, co uwielbiam. Z przyjemnością odwiedzam zawsze każdy dostępny dla turystów zakamarek. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Szkoda, że to praktycznie jedyne ruiny, po których mamy możliwości wchodzić podczas całej tej wyprawy. Ale uwaga, zobaczycie u mnie sporo skansenów. Natomiast teraz wróćmy do zamku. Na paralotni to jest zawala. Idziemy, nie? Się przejść. Przy oknie gdzieś tam jesteś? Co? Przy oknie gdzieś tam nie? No idę. Ale nie zdjęcie, tylko przejść, no idź. 29 września 1708 roku nad pobliską miejscowością powstała ogromna burza. Uderzenia piorunów spowodowały wielki pożar, który szybko rozprzestrzenił się, docierając do zamku. Zamek spłonął doszczętnie, a wraz z nim cała drewniana zabudowa. Przez następne 100 lat posiadłość, która miała być chlubą okolicy, zmieniała się w zgliszcza. W XIX wieku malownicze ruiny stały się miejscem romantycznych wycieczek. Mimo podjętych później prac konserwacyjnych, warownia nigdy już nie odzyskała swej dawnej świetności. Mimo wszystko, jeżeli lubicie średniowieczne klimaty, to warto tu sobie podjechać. Tylko się przejdziemy tam jeszcze, przejdziemy przed. Zobaczymy co w kratach piszczy. Co w kratach piszczy. Halo. Halo. Nic tam nie piszczy. Jaki tu jest widok? To jest drugie co do wielkości... A, tu nie widać, nie słychać. Drugie co do wielkości jezioro w Szwecji. Idziemy przed, nie? A tam paralotnie widać. Halo! Halo! Ty, otwarte! A jak capi? Co tu się dzieje? Halo! Janek! Janek! Andrzej! Witek! Fuh! Śmierdzi tu. Pikają pewnie. Fajne ruinki. Gołąb. Gołąb polski. Czy nie wiem czy polski, ale gołąb. No, tak widać i okolice. Zobacz ile mamy czasu, bo już naszej grupy nie ma.
No i cóż, to już jest ostatni odcinek z Szwecji. Mimo zobaczenia tylko kawałku kraju stwierdzam, że to wspaniałe miejsce z niesamowitymi zabytkami i historią. Następnym punktem na naszej trasie będzie Finlandia. I tu czeka na Was specjalny odcinek na Mikołaja. Kolejnym celem naszej podróży będzie Nordkap. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.